Wczoraj wybrałam się na małe zakupy z synem. Poszliśmy do supermarketu Auchan. Chcieliśmy kupić serki i jogurty bez laktozy i wodę. W Auchan, która jest najbliżej naszego domu, jest od jakiegoś czasu remont, reorganizacja, ale sklep działa. Wiadomo, biznes jest najważniejszy. Zapomniałam o tym zupełnie, o tym remoncie i poszliśmy do tego sklepu. W środku okazało się, że to jakaś masakra. Nic nie można znaleźć. Na miejscu jogurtu jest teraz chemia gospodarcza. Zamiast półek z wodą stoją puste lodówki. Już miałam więc zrezygnować z zakupów i wyjść, ale pomyślałam, w końcu już tu przyjechałam, kupmy to, co trzeba i spadajmy stąd. Okej, powiedziałam do syna, gdzieś te produkty muszą być. Koniec języka za przewodnika. Co miałam na myśli? Zaraz się dowiecie. To jest Polski Codziennie. Strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, przypominam, że w opisie do tego wideo macie link do platformy Patreon, na której jest wiele dodatkowych materiałów, które dla Was przygotowałam. Macie dokładną transkrypcję podcastów i wideo, macie nagrania MP3, aplikacje do nauki wymowy, macie wyjaśnienie trudnych słów, a więc kolejne audio i kolejny PDF i wiele innych rzeczy. Macie również dostęp do materiałów premium, do wideo premium, które nie są dostępne normalnie na YouTubie. Dzięki tym materiałom możecie uczyć się polskiego lepiej i szybciej, więc zapraszam, zapisujcie się. Link to pierwszy link w opisie do wideo. Mam jeszcze dla Was jedną wiadomość. Otóż na stronie www.polski-codziennie.pl w zakładce książki pojawiła się nowa adaptacja polskiej książki, która nazywa się Dobra Pani. Autorką jest Eliza Orzeszkowa. Mówiłam o tej książce w podcaście, którego miało nie być. Teraz jest już gotowa i czeka na Was w 3 wersjach. Jest e-book, audiobook oraz obie te wersje razem, e-book i audiobook. Na wersję 2 w 1, czyli e-book i audiobook, jest teraz promocja. Ja osobiście lubię czytać w obcym języku, jednocześnie słuchając audiobooka. Myślę, że to fajna możliwość nauki. A Piękna Pani to piękna historia, która mówi o odpowiedzialności za drugą istotę i to wcale niekoniecznie tylko za innego człowieka. Akcja tej noweli rozgrywa się w Polsce, oczywiście, w XIX wieku, ale nie stresujcie się, bo dzięki tej mojej adaptacji nie będziecie mieć problemu ze zrozumieniem książki, bo przystosowałam jej język do języka współczesnego, do takiego języka, którego używamy na co dzień. Należy znać polski na poziomie A2, B1, aby móc spokojnie zagłębić się w lekturze, aby móc spokojnie czytać książkę. Oczywiście w tej książce, podobnie jak w poprzedniej książce Kamizelka, są ćwiczenia, które sprawdzą, czy dobrze zrozumieliście treść książki. Jest również temat do dyskusji po przeczytaniu książki. Jest to ciekawe pytanie do Was, do osób, które przeczytały książkę.
Jeśli macie ochotę na rozmowę ze mną o lekturze, zapraszam Was na iTalki na indywidualną rozmowę ze mną. Przygotowałam tam dla Was specjalną ofertę. Ta oferta jest tylko dla tych osób, które kupiły książkę. Możecie więc ze mną porozmawiać o książce, a ja na pewno zadam Wam dużo pytań na jej temat. Ok, wracamy do naszego dzisiejszego tematu, a dzisiaj wyjaśnię Wam polskie powiedzenie koniec języka za przewodnika. Koniec języka za przewodnika. Najpierw, jak zawsze, wyjaśnię znaczenie wszystkich wyrazów, które tworzą to powiedzenie. Potem powiem, co mamy na myśli my, Polacy, gdy tak mówimy. Pierwsze słowo to koniec. To słowo oznacza najczęściej ostatni fragment czegoś. Jeśli mamy na przykład korytarz, hol, to na jego końcu możemy mieć na przykład salon. Na końcu korytarza jest salon. Język to ruchliwy narząd, który mamy w ustach. Język mamy my ludzie, ale mają go też inne zwierzęta i to nie tylko ssaki. Język bierze udział w procesie jedzenia. Dodatkowo u ludzi jest to jeden z najważniejszych organów mowy. Dzięki językowi mówimy, możemy mówić. Przewodnik to słowo oczywiście kojarzy nam się przede wszystkim z osobą, która oprowadza turystów po jakimś terenie, po jakimś mieście na przykład. Ale w tym przypadku przewodnik to ktoś, kto idąc przodem, przed nami, wskazuje nam drogę albo wskazuje komuś drogę, jeśli idzie przodem przed kimś. Pokazuje drogę, idziemy za przewodnikiem, aby gdzieś trafić. A teraz jest dobry moment, aby kliknąć na przycisk subskrybuj i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wideo. Koniec języka za przewodnika. W tym powiedzeniu chodzi o to, że jeżeli się nie zna drogi, to najlepiej zapytać o nią miejscowych ludzi, bo oni dobrze znają swoją okolicę. Chodzi o to, żeby nie błądzić, nie szukać samemu, tylko zapytać. Jeśli jesteś w obcym mieście albo w obcym kraju, możesz oczywiście korzystać z Google'a, możesz szukać informacji w internecie, ale możesz też, i tak na pewno będzie szybciej, zapytać o drogę czy informację kogoś, kogo spotkasz na ulicy, albo w autobusie, albo w metrze. Ok, myślę, że rozumiecie teraz to powiedzenie. Koniec języka za przewodnika. Pora więc, jak zwykle, podać przykłady do niego. Pierwszy to oczywiście ten, o którym powiedziałam na początku. W związku z reorganizacją sklepu nie mogłam znaleźć tego, czego szukałam. Mogłam oczywiście wyjść i iść do drugiego sklepu, mogłam szukać tego produktu sama, ale pewnie zabrałoby mi to dużo czasu i mogłam też powiedzieć koniec języka za przewodnika i zapytać kogoś, kto pracuje w sklepie. Oczywiście tak zrobiłam i szybko znalazłam moje serki i jogurty. Były w miejscu, w którym na pewno nie szukałabym sama, więc sama straciłabym mnóstwo czasu. Inny przykład. Basia i Marek przyjechali do przyjaciół do innego miasta na kolację. Kolacja się skończyła, Basia i Marek pożegnali przyjaciół i poszli na przystanek autobusowy, aby wrócić na noc do hotelu. Na przystanku zobaczyli informację: przystanek czasowo skasowany. Tak bywa, gdy są na przykład jakieś roboty budowlane i trzeba przenieść przystanek w inne miejsce. Marek wyjął komórkę, aby poszukać informacji w internecie, a Basia powiedziała: daj spokój,
Koniec języka za przewodnika, na pewno będzie szybciej. Akurat obok przystanku przejeżdżał na rowerze jakiś mężczyzna. Basia spytała: przepraszam, gdzie został przeniesiony ten przystanek? Mężczyzna powiedział: jest za zakrętem. Chodźcie ze mną, to wam pokażę. Na pewno lepiej było spytać mieszkańca. Zaprowadził ich na miejsce i jeszcze przy okazji udzieli sobie małą pogawędkę. Myślę, że teraz doskonale rozumiecie znaczenie tego powiedzenia i z powodzeniem będziecie go używać w czasie wizyty w Polsce. Ciekawa jestem, jak Wy się zachowujecie w sytuacjach podobnych do tych, które przedstawiłam. Szukacie sami informacji, czy wolicie kogoś zapytać? Napiszcie o tym koniecznie w komentarzu. Polubcie wideo, jeśli Wam się spodobało. Może trafi do kogoś, kto chce się uczyć języka polskiego. Każde Wasze polubienie wideo sprawia, że będzie ono lepiej widoczne w internecie i trafi do większej ilości osób. A to jest rzecz, której bardzo bym chciała. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.